Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym zaczynamy nowy hafciarski projekt. Filmik długo wyczekiwany, długo go zapowiadałam, ale ciężko mi się było w ogóle zabrać do zaczęcia czegoś nowego. Teraz natomiast uznałam, że jest idealny moment, aby coś zacząć i aby Wam w końcu pokazać, co ja tutaj takiego wybrałam i co ja takiego będę wyszywać. Mam nadzieję, że projekt Wam się spodoba, dokładnie tak jak mi, bo ja naprawdę przepadłam, jak tylko go zobaczyłam. Wzór wygląda dokładnie tak, jest to wilk, zdjęcie zostało przerobione przez Patrycję Pawlik i ja muszę Wam powiedzieć, że jeżeli kochacie kolosy dokładnie tak jak ja, to nic, tylko lećcie do Patrycji, bo to, co ona tworzy i to, jakie ona przerabia wzory właśnie na kolosy w takich ogromnych rozmiarach, to jest coś niesamowitego. Przerobiła już tyle wzorów i ja też znam osoby, które wyszywają jej wzory i naprawdę wychodzą rewelacyjnie. Ja też będę żywym dowodem na to, że wzór przerobiony przez Patrycję będzie genialny. I oprócz tego, że Patrycja przerabiała ten wzór, który ja będę wyszywać, to jeszcze przerabiała dla mnie jeden inny wzór na moje zamówienie, może tak. I też będzie genialny, również Wam go pokażę, ale jeszcze nie teraz. I tutaj macie w ogóle stronę Patrycji, gdzie ją znajdziecie. Możecie sobie tutaj wpisać jej nazwę i znaleźć ją na Facebooku. Ona w ogóle tworzy również przepiękne rzeczy, przepiękne chusty. Możecie sobie zobaczyć. Jeżeli chcielibyście jakiś wzór od Patrycji, żeby Wam przerobiła, czy jakiś tam gotowy, to piszcie do Patrycji. Myślę, że fajnie by było, jakby Patrycja miała jakąś taką, nie wiem, portfolio, żeby można było zobaczyć. No myślę, że Patrycja, musisz nad tym pomyśleć, bo naprawdę robisz świetną robotę i myślę, że ludzie tego naprawdę potrzebują. I jeżeli już tutaj chodzi w dalszym ciągu o ten wzór, to ma on rozmiar 550 na 783 krzyżyki, więc jest naprawdę bardzo duży. Materiał, który wybrałam, to Kongres Stramin 24 CT i rozmiar w centymetrach, tak w przybliżeniu na tym moim materiale, to 58 na 93 cm. Obraz ma 32 czyste kolory, więc nie jest tego bardzo dużo, wydaje się bardzo ciemny, ale w rzeczywistości są tutaj nawet róże, słuchajcie, więc nie będzie aż tak typowo czarno-białe. Zresztą zobaczymy po wyszyciu. Do wyszywania mam już przygotowany materiał. Jak widzicie, wygląda on jak wygląda, ale to są właśnie uroki wyszywania na tamborku. I tak będę to wyszywała na tamborku i dodatkowo będę używała sobie tych klipsów. Ja je naprawdę uwielbiam i z całego serca Wam je polecam. Materiał. Nie mam pojęcia, jaki to jest wymiar tego materiału, bo nie pamiętam, co kupowałam, a też nie jestem w stanie tego zmierzyć. Natomiast przyniosłam sobie tutaj poduszkę i zobaczcie, to jest poduszka 40 na 40, więc teraz macie porównanie, jak duży jest ten materiał. Obrazek jest większy niż mój poprzedni kolos. Tutaj zresztą jest zaznaczone tymi kreseczkami. Widać, jak duży będzie obraz i jak duży jest zapas. Ja jestem zwolennikiem bardzo dużych zapasów. Zawsze sobie zostawiam 10 cm zapasu, plus jeszcze staram się zostawić coś na obrzeża, bo mam również obszyte pięknie brzegi. Obszyłam sobie je sama na maszynie, więc to już jest bardzo duży wyczyn jak na mnie. No i co? No i tak to mniej więcej wygląda. Zaczęłam sobie już tutaj od góry rysować krateczkę. Rozrysowałam sobie to wszystko, więc teraz będzie mi troszeczkę łatwiej. Moim największym marzeniem jest przywiezienie sobie tutaj tego krosna, żebym mogła sobie założyć to na ramę. Ewentualnie muszę poprosić męża, żeby dorobił mi kolejną ramę do krosna, bo mam boczki, mam wszystkie naciągi, śrubeczki
a tak to nie musiałabym rozwijać mojego poprzedniego kolosa. No i właśnie plan jest taki, jak Wam już kiedyś mówiłam, że jeden kolos jest w Norwegii, jeden kolos jest w Polsce, jedna paleta DMC jest w Polsce, druga paleta DMC jest w Norwegii. Tam mam jakiś przerywnik, tu mam jakiś przerywnik, no i tak będę sobie leciała na dwa fronty, z mozaiką będzie podobnie. Mulinki przechowuję sobie w takim pojemniczku, który zrobiłam sobie sama. On jest malutki, ale tych mulinek również jest malutko. Do nowego projektu będę używała 32 kolorów DMC oczywiście. No i co? No i jak widzicie, mam tutaj również dwa kolory tych pakiecików. Czerwone to jest nowa paleta, ta w Norwegii, a białe to są z palety z Polski. Niestety nie miałam wszystkich mulin do nowej palety, więc musiałam wziąć kilka ze starej, dlatego też są dwa kolory, żeby mi się nie pomyliły. I przed wyjazdem po prostu zamówię sobie nowe kolory, zapakuję je w czerwone pakieciki, a te białe zawiozę z powrotem do Polski i sobie to tak wymienię, więc to jest tylko tymczasowe. Długo się właśnie zastanawiałam, co zrobić z tymi mulinami, żeby, wiecie, żeby mi się to nie myliło. No i właśnie wpadłam na pomysł, że będą dwie palety i tak jak mówiłam, do tego projektu użyję 32 czystych kolorów. Zapięłam sobie wszystko od nowa na tamborek. Będzie mi strasznie trudno znowu przestawić się do wyszywania na tamborku. No ale co zrobić, jak nie ma innego wyjścia. Magnes zabrałam sobie z Polski, ten, który miałam do kolosa. No i mam tutaj również igiełkę, 28. Mam nadzieję, że się sprawdzi. No i nożyczki, nowiuteńkie nożyczki. No i teraz w końcu mogę zacząć wyszywanie. Tak jak mówiłam, jest mi trochę dziwnie. Ten materiał jest też dość sztywny, jest dużo sztywniejszy niż hardanger. Ja się strasznie przyzwyczaiłam do wyszywania na hardangerze i jakoś mi się tak dobrze wyszywało, a teraz mam inny materiał, no i ciężko. Na pewno początki będą trudne, ale liczę, że efekt będzie przepiękny. Minął dokładnie tydzień, odkąd zaczęłam wyszywać ten projekt i chciałabym Wam powiedzieć co nieco na jego temat. Zacznijmy może od materiału. Stramina jest dość sztywna. To jest materiał taki twardy, dość gruby i dość ciężki. W dodatku, kiedy doliczymy sobie do tego wszystkiego magnesy, nożyczki, tamborek, klipsy, nie waży to dużo, ale wszystko w połączeniu razem, jeszcze w dodatku te niteczki, to waży naprawdę sporo. O ile w moim poprzednim kolosie był hardanger, który był dość mięciutki i tej wagi się tak nie odczuwało, to tutaj przy tej straminie to jest dosłownie kosmos. Wyszywanie na tamborku przy takim kawałku straminy jest praktycznie nierealne, chyba że naprawdę ktoś ma mnóstwo siły i będzie w stanie ten tamborek utrzymać. Ja na przykład nie jestem w stanie, strasznie nadwyrężam nadgarstek, robi się to bardzo niewygodnie. Kolejną rzeczą jest to, że bardzo trudno jest naciągnąć odpowiednio materiał na tamborek. Materiał jest dość sztywny, mogłabym go troszkę porównać do kanwy z nadrukiem. Naciągnięcie takiego materiału jest naprawdę trudne. Dodatkowo zwijanie tego również jest trudne, przez to, że ten materiał jest twardy, sztywny, gruby i nie robi się tego ani wygodnie, ani przyjemnie. Więc to są takie moje pierwsze odczucia. Jeżeli chodzi o wyszywanie na straminie, jest ono bardzo wygodne, przez to, że nie mamy takich nici osnowy jak w Aidzie na przykład, czy w hardangerze. Nie ma takich pojedynczych niteczek, tylko są
pionowo i poziomo takie grube, zbite nitki, nie ma takich, wiecie, pojedynczych. Przez to w tym materiale dużo łatwiej jest się wbić w dziurkę. Te półkrzyżyki nie są krzywe, bo momentami, kiedy wyszywamy na przykład na aidzie i nie zwrócimy uwagi, może się zdarzyć, że wbijemy się pomiędzy nici osnowy i ten półkrzyżyk jest nierówny. Tutaj na przykład nie ma takiego problemu, bo tych nici osnowy jako tako, takich rozdzielonych nie ma. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Wyszyłam jakiś i ponad 1%, nie wiem dokładnie ile, ale pokażę Wam tutaj zrzut ekranu z sagi. No i co ja Wam tutaj mogę jeszcze powiedzieć na temat tego haftu? Na pewno mogę powiedzieć tyle, że nie jest on wcale aż taki prosty, na jaki się wydaje. Wiadomo, że mamy tutaj bardzo dużo czarnego na tle, ale również mamy ten jasny. I wyszywanie tymi jasnymi kolorami na jasnej kanwie to jest po prostu szczyt. Jeszcze tak jak ja tutaj nie mam dobrego światła, mam tylko światło żółte, a ja do tej pory wyszywałam przy świetle białym, to już w ogóle Armagedon, nie mogę się dopatrzeć, siedzę dosłownie z nosem w kanwie, bo nie widzę. Jest ciężko, naprawdę jest ciężko, ale jakoś daję radę. Wzór nie jest łatwy, ale nie jest też jakoś bardzo trudny. Myślę, że kolos był dużo bardziej wymagający, chociaż tutaj nie tyle trudny jest ten wzór, co trudne jest właśnie wyszywanie białe po białym. I to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o ten projekt. Nie wiem, czy nasunęło mi się tutaj coś jeszcze, czy nie. Chyba już nie. Tutaj Wam mogę jeszcze pokazać, jak to wygląda po rozłożeniu. Tutaj mam taki kawał materiału. Wygląda to pięknie. Prześwity. Coś tam jest, ale nie ma takiej wielkiej tragedii. Tutaj Wam akurat pokazuję pod światło, więc już w ogóle widać prześwity. Ale kiedy pokażę tak, to te prześwity są już mniejsze. Tutaj mogę Wam pokazać, jak to wygląda, jakieś pojedyncze półkrzyżyki. Pokażę Wam od razu, jak wygląda maj. Troszkę się tutaj ruszyło, jest już troszkę więcej. Wszystko to, co na niebiesko, to jest właśnie nowy projekt, wilk, a na brązowo jest koń. A te wszystkie prześwity, które tu widzicie, jakiś tam zielony czy ten ciemny, to po prostu się pomyliłam i to też jest niebieski. Więc tak to wygląda. I tutaj jeszcze jedna strona, która wygląda tak. Ja sobie tutaj zapisałam, ile robiłam danego dnia. No i też wizualnie możecie zobaczyć, gdzie były przerwy. Mówiłam Wam, że wyszywanie na tamborku jest bardzo trudne, więc mój mąż przyszedł mi tutaj z odsieczą i kompletuje mi rzeczy na krosno. Tutaj mam dwa boczki i dwa te dłuższe, to są przedłużenia do ramy. I co? I będzie rama. Tutaj mam ramę 90, w sensie ta poprzeczka ma 90 cm. Więc jest uroczo. Brakuje mi tylko reszty. Nie mam tych wszystkich śrubek, więc mam tutaj takie wkręty i wkrętarką za każdym razem, jak będę chciała to przewinąć, to wkrętarką będę musiała sobie to wykręcić i wkręcić, żeby mi się wszystko trzymało, więc będę miała właśnie coś takiego, bo nie mam śrubek. To będzie taka totalna prowizorka. To krosno będzie zmontowane z desek, wkrętów, taśmy klejącej i trytytek, więc życzcie nam powodzenia. Myślę, że mojemu mężowi się przyda, bo ma nie lada wyzwanie, więc to Wam chciałam tak pokazać, żebyście wiedzieli, że moje krosno już niebawem będzie gotowe. I to by było chyba na tyle w tym filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym. Pa!